Dzień dobry, witajcie w kolejnej ucieczce z miasteczka. Po długiej, ale bardzo owocnej przesiadce w Amsterdamie, którą opowiedziałem Wam w 2 poprzednich odcinkach, wraz z linią Transavia poleciliśmy wprost na południowe wybrzeże Portugalii. Faro to stolica portugalskiego regionu Algarve, który obejmuje całe południowe wybrzeże tego kraju. Wedle statystyk w aglomeracji Faro mieszka około 65 000 osób, jednak umiejscowiony tu międzynarodowy port lotniczy obsługuje ponad 5 milionów pasażerów rocznie. Zbliżając się do miasta od strony lotniska, widać miejskie zabudowania z bardzo dobrą siecią dróg i nowoczesnymi osiedlami, obiektami handlowymi i produkcyjnymi. Jednak historia Faro jest niezwykle długa i ciekawa. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z IV wieku przed naszą erą, z czasów fenickiej kolonizacji. Od II wieku przed naszą erą miasto przeszło w ręce Rzymian i Wizygotów, by w VIII roku naszej ery podbili je Maurowie. I tak okupowane przez Arabów dopiero w 1249 roku zostało odzyskane przez Alfonsa III i nazwane Santa Maria de Faron. W kolejnych wiekach Faro dynamicznie się rozwijało dzięki położeniu, bezpiecznemu portowi oraz rozwojowi produkcji soli, która trwa do dziś, a rozległe saliny świetnie widać podczas lądowania samolotu. Szczytowy rozwój przypadał na okres wielkich odkryć geograficznych. W XVII i XVIII wieku Faro stało się jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych, handlowych i kulturalnych Algarve. Budowały się kościoły, klasztory, pałace i place publiczne. Miasto wyścieliły też charakterystyczne portugalskie chodniki, o których mówiłem przy okazji ucieczki do Lizbony. Współcześnie Faro jest stolicą regionu oraz ważnym ośrodkiem turystycznym i studenckim dzięki Uniwersytetowi Algarve. Igreja do Carmo w Faro jest jednym z najpiękniejszych kościołów Algarve. Bliźniacze dzwonnice na barokowej fasadzie przyciągają wzrok już z daleka. Ten karmelitański obiekt zbudowano na przełomie XVIII i XIX wieku. Wielkie trzęsienie ziemi z 1755 roku, które dotknęło Portugalię i tak dotkliwie zrujnowało Lizbonę, również tutaj poważnie uszkodziło kościół, jednak dzięki temu zyskał on nową fasadę z charakterystycznymi dzwonnicami. Zewnętrzna szata kościoła została ukończona dopiero w 1878 roku, jednak bogato zdobione wnętrze było gotowe 150 lat wcześniej. Igreja do Carmo posiada jedne z najlepiej wykonanych złoconych drewnianych rzeźb od Lizbony ku południu kraju. Ich twórcą był m.in. ceniony wówczas rzeźbiarz Manuel Martins. Kościół powstał za panowania João V, kiedy pieniądze szerokim strumieniem płynęły z kolonii. Dlatego mówi się, że Igreja do Carmo została ozłocona brazylijskim złotem. Prezbiterium i 4 kaplice na bocznych ścianach głównej i jedynej nawy wyglądają imponująco i uważa się je za najpiękniejsze przykłady algarwejskiego rokoko. Obok bijącego blaskiem prezbiterium przez małe drzwi przechodzi się do zakrystii i parafialnego biura, w których eksponowana jest kolekcja rzeźb feretronowych. Używa się ich w popularnych na Półwyspie Iberyjskim kolorowych procesjach triumfalnych z okazji Niedzieli Palmowej. Przechodząc do małej kruchty z niepozornymi niewielkimi drzwiami, wychodzimy do najbardziej tajemniczej części tego zespołu klasztornego, malutkiego cmentarza i ogródka, w którym znajduje się jeden z największych magnesów dla turystów.
Jest nim dość makabryczna Capella dos Ossos, czyli kaplica kości. Ściany są pokryte czaszkami i kośćmi ponad 1000 karmelitańskich mnichów, którzy Bogu poświęcili całe swoje życie, służąc w Igreja do Carmo na przestrzeni stuleci. Sens, jaki nadano powstaniu tej osobliwej budowli, to przypomnienie o tym, jak przemijające i mało warte jest nasze życie doczesne na tej ziemi. I tak przez wieki stosowano zasadę, że każdy pochowany tutaj szeregowy mnich po upływie 10 lat był ekshumowany, a jego kości stawały się makabryczną sztukaterią kaplicy. Jego grób zajmowało ciało nowego zmarłego. Co ciekawe, takie ekshumacje nawet do dziś nie są czymś niecodziennym. Jeszcze w XIX wieku były one w Europie koniecznością ze względu na małą powierzchnię cmentarzy i kości z opróżnianych grobów chowane były w zbiorowych grobowcach. Przykładowo w Meksyku po dziś dzień szkielety zmarłych po 6 latach są wyciągane z grobów i składane do drewnianych lub kartonowych pudeł, które następnie oznaczone danymi zmarłego trafiają na półki pod specjalnie przygotowanymi na ten cel wiatami. Tak więc i tu jest też drugi, bardziej przyziemny powód dekorowania tej kaplicy ludzkimi szkieletami. To niewielki rozmiar klasztornego cmentarza wymuszał regularne ekshumacje i pozyskanie miejsca pod nowe pochówki. Dlatego znaleziono dość wygodny sposób na zagospodarowanie zeszkieletowanych ciał, a duchowa otoczka w prosty sposób uzasadniała to, co dziś w naszym kraju uważane by było za znieważenie zwłok. Z głębokiej zadumy nad marnością ludzkiej egzystencji szybko wytrąca kipiący doczesnością bazar owocowo-warzywny, który znajduje się na placu przed karmelicką świątynią. Niedzielne popołudnie i rytm nabożeństw w kościele są zapewne powodem gwaru, jaki tu panuje, i zapewniają sprzedającym ciągły dopływ klientów. Kontynuując naszą przechadzkę po mieście, ruszyliśmy w kierunku kolejnej świątyni. Po krótkim spacerku minęliśmy dużo skromniejszy i mniej efektowny kościół Świętego Piotra. Jego początkiem była kaplica zbudowana tu przez marynarzy, jednak później został rozbudowany i stał się siedzibą lokalnej parafii. Oczywiście trzęsienie ziemi i na nim pozostawiło swoje piętno, jednak od tej pory nad bezpieczeństwem budowli i parafian czuwa spoglądający z nad drzwi kościoła jego patron. Pod czujnym okiem Świętego Piotra poszliśmy dalej przez skąpane w słońcu uliczki Starego Miasta, w których warto choć na parę chwil się zgubić, by poczuć czar i atmosferę tego urokliwego miejsca. W małych kafejkach w jednej z wąskich uliczek warto przysiąść na kawę lub lody. Tym sposobem dotarliśmy do jednego z najważniejszych punktów miasta – mariny. Z jednej strony miejsce to tętni życiem, z drugiej jednak bliskość wody i przyległy do niej obszerny skwer sprawiają, że miło jest się tu zatrzymać na kilka chwil odpoczynku. Idąc dalej usłyszeliśmy klekot bocianów, które krążyły nad naszymi głowami. Ich domem okazał się jeden z najciekawszych zabytków Faro, dawna brama miasta, Arco da Villa. Spacerując wzdłuż murów obronnych dawnej warowni, minęliśmy budynek starej elektrowni, w którym dziś jest skierowane głównie ku potrzebom dzieci Muzeum Morskie.
Spoglądając na panoramę laguny, przy której leży Faro, byliśmy zaskoczeni widokiem trakcji kolejowej przy samym jej brzegu. Co najciekawsze, jest to wciąż czynna linia, która przebiega wzdłuż umocowań zamkowych, wciśnięta niejako między wodę a promenadę spacerową. Zagłębiając się w najstarszą część Faro, dotarliśmy do obszernego placu przed Pałacem Biskupim, do którego przylega najsłynniejszy zabytek miasta i jego główna świątynia, siedziba tutejszej diecezji, katedra Se. Co ciekawe, główna fasada dzwonnicy z zegarem i dzwonami jest odwrócona bokiem do całej bryły kościoła i jego głównego wejścia. Pewnie nieprzypadkowo zwraca się zegarem ku Pałacowi Biskupiemu. I tak docierając ponownie do Arco da Villa, zakończyliśmy nasz pobyt w Faro, by nazajutrz wyruszyć dalej, a to w kolejnych odcinkach.